Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na luty. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Na moim kanale są już czytania noworoczne, tutaj gdzieś je na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie, więc zachęcam do sprawdzania. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie można wyciągnąć średnią z obu czytań. Wagi, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Tutaj karty się próbowały posypać. Ciekawe, co Wy tam chcecie przeskrobać. Król buław. Co do Was przychodzi, co się pojawia? O, przychodzi do Was szóstka buław, karta triumfu i zwycięstwa. Świetnie. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj z kolei król mieczy. Ciekawe, czy będzie trzeci król. Jak Wy się przedstawiacie? Dziewiątka buław, a nie, przepraszam, siódemka. Słuchajcie, dużo buław się pojawiło, a one są właśnie związane z motywacją, z pasją, z namiętnością. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest dziewiątka mieczy. Karta, która z kolei jest związana z gonitwą myśli, z też autosabotażem często. Czego nie robić, czego unikać. Tutaj jest rada, taka informacja właściwie, że to co może Was stopować, to jesteście tylko i wyłącznie Wy i Wasze myśli na swój temat. Unikać piątki monet i z przełożenia czwórka monet. Bardzo fajne czytanie. Tutaj jeśli chodzi o to, czego unikać, to albo nadmiernego wydawania pieniędzy na sprawy, które w ogóle nie potrzebujecie, ale to jeszcze będzie w czytaniu na pracę zaraz, a właściwie może zacznę od początku. Zobaczcie, z przełożenia macie śliczną czwórkę monet, która pokazuje tutaj gąskę, która pławi się w klejnotach i kosztownościach. I ta karta jest związana niewątpliwie z poczuciem stabilizacji i z umiejętnością doceniania tego, co macie, ale to jest bardziej taka duma, że Wy gdzieś umiecie sobie na to zapracować, że to, w jakim miejscu życia jesteście, czy jakimś tam intelektualnym, czy emocjonalnym, to nie jest przypadek, że tutaj sobie bardzo dużo zawdzięczacie. I jeśli chodzi o tę czwórkę monet, to wydaje mi się, że tutaj bardzo ważne jest dla Was bezpieczeństwo w tym miesiącu, które niewątpliwie posiadacie. Też ja mam wrażenie, że możecie momentami za bardzo, w negatywie oczywiście, próbować
walczyć o więcej, o więcej, o więcej, żeby mieć więcej, ale to może jeszcze później wyjdzie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest król buław, tutaj w słonecznikach cały, i on pokazuje osobę, która jest właśnie pewna siebie, konkretna, która działa, która nie obawia się, która tutaj rzeczywiście jest pełna pasji i wigoru sił życiowych, i bardzo dobrze, dlatego że gdzieś właśnie wychodzi na to, że te wszystkie epitety będą związane z Wami. Miesiąc działania, pasji i chęci, i czego tak naprawdę chcieć więcej. Ja tutaj powiedziałem wcześniej, że on się nie obawia i powiedzmy, nie jest to najodważniejszy z króli, ale to jeszcze zaraz przejdę do tego przy okazji omawiania tego, co odchodzi do przeszłości i jaka jest rada. Zobaczcie, przychodzi do Was karta szóstki buław i jest to karta triumfu, zwycięstwa, radości, zadowolenia, no i właśnie takiego poczucia, że dużo się dzieje w Waszym życiu, że jest sporo ludzi dookoła Was i tak naprawdę gdzieś wspólnie, powiedzmy, pracujecie w cudzysłowie na to Wasze szczęście. O co chodzi? Umiecie tak naprawdę docenić znajomości, które macie w swoim życiu, i wcale nie chodzi mi o jakieś nowe, tylko w ogóle o takie poczucie, że macie świetnych przyjaciół, macie rodzinę, w głowie nawet macie poukładane i to już jest gdzieś najważniejsze, ale tutaj też powiedziałbym, że jeśli o coś bardzo się staracie, a myślę, że tak będzie i to już może być w Waszych głowach od jakiegoś czasu, to w tym miesiącu najprawdopodobniej Wam się po prostu uda to osiągnąć. I sprawdzajcie czytania też na nowy rok, ale czytania dla swoich znaków ascendentalnych również, bo tam może być troszeczkę więcej. I teraz zobaczcie. Tutaj do przeszłości odchodzi król mieczy i on jest zupełnym przeciwieństwem zupełnym przeciwieństwem króla buław. Zobaczcie, nawet jeśli chodzi o kolory. I król mieczy mógłby być tutaj taki chłodny, kalkulujący, biorący wszystko, powiedzmy, na rozum, traktujący, powiedzmy, rzeczywistość tak bardzo zero-jedynkowo. I to odchodzi. Mi się wydaje, że właśnie na miejsce tego przychodzi działanie z perspektywy takiej pasji, z miłości, z chęci. Tutaj też mam wrażenie, że nie musicie się do czegoś zmuszać, więc jeśli część z Was rzeczywiście miała ostatnio, powiedzmy, problemy emocjonalne, czy w ogóle jakieś takie małe załamanie na przykład, albo spadek energii sił witalnych, to wydaje mi się, że w lutym jak najbardziej to wszystko wraca, w sensie te siły wracają, i to też może być jak najbardziej związane z takim poczuciem, że idzie wiosna. Poza tym Wy macie jakieś cele, które sobie bardzo ambitnie stawiacie. Macie też zaplanowane na najbliższą przyszłość może jakieś wyjazdy, wyzwania, może nową pasję chcecie odkryć. Jest tak bardzo dużo motywacji. Momento. I teraz tak. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako siódemka buław i ta karta przedstawia postać, która jest przyodziana w skórę, w futro niedźwiedzia i trzyma w ramionach 2 drzewa wyrwane z korzeniami. I jest to właśnie karta takiej odwagi, mocy, takiej asertywności, konkretu oraz poczucia, że jakieś decyzje, które ostatnio były przez Was podjęte lub będą w tym miesiącu podjęte, że one są ku Waszej lepszej przyszłości, że tak powiem. Bo siódemka buław niewątpliwie mogłaby mówić o myśleniu perspektywicznym. I to też jest tak, ja mam wrażenie, że wagi chcą być jak najbardziej zajęte i mieć dużo planów na najbliższą przyszłość, po to, żeby na przykład nie czuć takiego, nie mieć takiego poczucia, że Wam, powiedzmy, czas przepływa przez palce, że Wam życie ucieka, że macie tutaj niewykorzystaną jakąś szansę. Wiecie, o co chodzi? No, mam nadzieję. Napiszcie w komentarzach, czy
rzeczywiście to z Wami rezonuje. Jeśli nie, to sprawdzajcie ascendenty. I zobaczcie, w Radzie jest właśnie 9 mieczy. Karta, która tutaj pokazuje demona, który nawiedza w nocy. No, taką postać z warkoczem, wygląda jak jagienka, ale to karta nieprzespanych nocy, stresu, napięcia, mętliku w głowie i takiego chomika, który nie może wystopować. To są natrętne myśli, drążenie, to jest szukanie dziury w całym. I teraz tak, w lutym należy zadbać o jakość swojego snu, o swój wypoczynek, o relaks. Być może wypadałoby zmienić swoją rutynę wieczorną i na przykład nie oglądać jakichś, powiedzmy, szokujących wiadomości czy takich filmów akcji, bardziej słuchać muzyki takiej już spokojniejszej, czytać książki, gorąca kąpiel, może medytacja, a może w Radzie jest, aby udać się do kogoś, kto pomoże Wam poskładać myśli, bo czasami rzeczywiście możecie mieć poczucie, że nawet nie to, że nikt Was nie rozumie, ale że nikt nie zrozumie Was tak, że nikt nie zrozumie Was w 100%. Nie obawiajcie się tutaj zasięgnąć rady specjalisty, ale w każdym razie rada jest, żeby zadbać o spokój swojego umysłu. Czego nie robić, czego unikać? 5 monet i jest to karta braku. I teraz tak. Po pierwsze, należałoby umieć docenić to, co macie, i to wcale nie znaczy, że macie spocząć na laurach i już tutaj nigdy więcej się nie rozwijać i nie podnosić poprzeczki. Wcale nie. Chodzi właśnie o to, żeby nie uciekać od jakichś braków, wypełniając sobie kalendarz po brzegi, albo na przykład kupując kolejne ubranie, czy stosować kolejną dietę, czy przeprowadzkę, bo to może być takie wszystko takim rozproszeniem tego, przed czym możecie chcieć w cudzysłowie uciekać. Czyli nie uciekać, poradzić sobie z tym. To samo jest w Radzie. 5 monet, nie wydawać za dużo pieniędzy na sprawy, na rzeczy, które wcale nie są Wam potrzebne. I jeszcze jedna informacja. A chyba tyle, słuchajcie. Uciekło mi z głowy. Może mi się przypomni, jeśli to będzie istotne. Jeśli to jest istotne, to pewnie mi się przypomni. Ale przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. I zobaczmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Dziewiątka buław. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka w relacji. Rycerz kielichów, jakiś zalotnik albo zalotniczka. Jak Wy się przedstawiacie w lutym, jeśli chodzi o miłość i uczucia? Siódemka kielichów. Być może jest tak, że słuchajcie, to pewnie bardziej do singli, ale może niekoniecznie, że nawet nie to, że macie wygórowane oczekiwania, no bo ważne jest, aby jednak przynajmniej w tej kwestii tutaj gdzieś mieć swoje granice, ale tak jakby może szukacie czegoś, czego nie ma, albo macie za bardzo wyidealizowany taką wizję związku. Może szukacie, powiedzmy, księcia z bajki lub księżniczkę i taka osoba raczej nigdy się nie pojawi, dlatego że takie nie istnieją. Rada dla Was. Karta kapłana,
czy papieża. Jest to karta byka w ogóle. I czego nie robić, czego unikać. Karta maga i 6 monet z przełożenia. W niektórych związkach może być tak, że czujecie jakąś iluzję i może ktoś nie umie się określić. Ale to zaraz. Zacznijmy od tego, że z przełożenia 6 monet dla relacji może właśnie mówić o tej równowadze w braniu i dawaniu. I mogą być momentami nierówności pomiędzy wami, na zasadzie, że jedno się stara, po prostu nogi w chińskie 8, żeby zadowolić drugą stronę, a druga strona leży tutaj brzuszyskiem do góry i powiedzmy jest średnio zaangażowana. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że należałoby podjąć jakieś wspólne decyzje a propos wejścia na wyższy poziom w tej relacji, czy może zainwestować coś wspólnie finansowo. Jeśli chodzi o przełożenie dla singli, to ta karta może mówić, że ktoś już jest bądź będzie w waszym otoczeniu, kto wyciąga do was właśnie swoje 3 grosze, powiedzmy, ale mam wrażenie, że komuś na was zależy lub będzie zależało, ale wy z jakiegoś powodu nie chcecie tego wziąć, nie chcecie tej relacji. Ewentualnie czujecie, że nie dostajecie tego, co byście chcieli od, powiedzmy, poprzednich związków, partnerów, randek. Być może właśnie ta wizja przyszłego związku jest za bardzo... motocykl za oknem potwierdza. Może nie to, że wyidealizowana, ale szukacie na przykład fajerwerków, a być może to nie tędy droga. W ogólnej energii dla związków jest 9 buław i ta karta może mówić o odgradzaniu się i stawianiu granic, więc tak naprawdę zamiast fochować się i zamiast się, powiedzmy, nie odzywać czy stosować regułę niedostępności, to wypadałoby tutaj po prostu otwarcie, na bieżąco rozmawiać i też nie w sposób oceniający, że ty zawsze, ty nigdy i tak dalej, tylko po prostu przekierować tutaj bardziej na ja myślę, ja czuję i tak dalej. Tutaj też bym powiedział, że trzeba jakiegoś konkretu i postawiania granic, jeśli chodzi o rozwój tej relacji. Coś tutaj więcej ma być. Może określenie się w związku. Niepewnym. W ogólnej energii dla singli ta 9 buław może was właśnie pokazywać jako osoby, które odgradzają się od potencjalnych partnerów lub od randkowania i być może dlatego, że jesteście bardzo skupieni na karierze zawodowej, na realizowaniu swoich jakichś ambicji czy pasji i to jest bardzo ważne, żeby być zorientowanym na sobie, ale żeby nie było tak, że całkowicie tutaj zrezygnujecie z życia romantycznego, bo to tak naprawdę będzie takie jakby tłumienie swoich potrzeb, uznania, czułości i tak dalej. Momento. I teraz tak. Wasz partner lub partnerka pokazują się jako rycerz kielichów i on mógłby być z jednej strony uchodzący za takiego frywolnego, zabawowego, który, powiedzmy, nie zawsze poważnie was traktuje. Może was momentami irytować waszego partnera lub partnerki takie, jakby to powiedzieć, takie radosne podejście do życia, że za mało powagi jest w tej drugiej osobie, za mało odpowiedzialności. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ale tutaj niewątpliwie ktoś chce. Jeśli postawicie granicę, będzie to, tutaj to się spotka z wzmożeniem zaangażowania drugiej strony. Więc warto. Co przychodzi do singli? Rycerz kielichów, tutaj właśnie na delfinie. I teraz tak, tutaj taki blondas, zobaczcie, blondyn albo blondynka. I o co chodzi? To może być albo ktoś, kto już jest w waszym życiu,
albo zupełnie nowa relacja. I jest to ktoś, z kim naprawdę dobrze się czujecie, ktoś was adoruje, ktoś się stara. No, po prostu. Jakie jest wasze podejście do tej relacji, to już wcześniej mówiłem. I teraz tak, mi się w ogóle wydaje, że jest sporo okazji do randkowania w tym miesiącu. Tylko wydaje mi się, że możecie po prostu nie mieć w cudzysłowie na to czasu. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako 7 kielichów i to może być karta takiego rozmarzenia, niezdecydowania i poczucia, że nie wiecie, na czym stoicie. I dla relacji, które właśnie są takie, jak tutaj wcześniej wspomniałem, to jest to czas jakichś wspólnych decyzji, określenia się, postawienia granic. Tak naprawdę też dla relacji, które nawet są już ze sobą dłużej stażem, tutaj mam wrażenie, że wy potrzebujecie takiego schematu działania, powiedzmy. Ale nie w taki kalkulowany sposób, żeby tutaj się nie okazało, że wasza relacja jest po prostu, wiecie, jakąś matematyką, ale wy musicie wiedzieć, na czym stoicie. Chcecie, żeby wasz partner był troszeczkę bardziej poważny, odpowiedzialny i niewątpliwie w tym miesiącu ma ona wam to pokazać. Tylko też trzeba w odpowiedni sposób o tym zakomunikować. Single, wy przedstawiacie się jako 7 kielichów. No i właśnie to jest takie troszeczkę bujanie w obłokach, czyli szukanie kogoś, albo w ogóle właśnie nie szukanie, tylko spychanie swoich potrzeb na później, na bok. Ale dobra, powiedzmy, że oczekiwanie, że relacja będzie taka jak na filmach, albo będzie wam dawała jakieś niesamowite tutaj fajerwerkowe, ogniste emocje. Tutaj trzeba by było się zastanowić, czy nie mylicie tego z namiętnością, która powiedzmy kiedyś i tak opadnie, ale co zostanie pod nią, to już zależy od tego, na czym będzie budowana relacja. I nie chodzi mi o to, żeby obniżyć oczekiwania, ale żeby troszeczkę, powiedzmy, zejść na ziemię, jeśli chodzi o wasze postrzeganie relacji. W radzie dla związków karta papieża, karta kapłana czy arcykapłana i ona jest kartą byka, ewentualnie panny lub koziorożca, ale pokazuje tutaj kogoś, kto umie kontrolować, kto jest stabilny, wie, na czym stoi i umie przypilnować sytuację, czyli przyjąć kontrolę w tym związku. Jeśli, powiedzmy, ktoś od jakiegoś czasu trzyma was w niepewności, ma tutaj być deklaracja. Jeśli nie, to już zobaczcie, co dalej może w czytaniu rocznym coś będzie, jakaś rada. Odsyłam, tutaj gdzieś będzie podlinkowane. Ale tutaj na pewno takiej czego wam potrzeba w tej relacji, takiej struktury, takiego szkieletu. Rada dla singli, karta kapłana, czyli karta byka, ale ewentualnie, tutaj jest coś pomiędzy właśnie bujaniem w obłokach, a zejściem na ziemię. Raczej zejść na ziemię, ale też słuchajcie, nie bronić do siebie dostępu, bo możecie momentami być odcięci, jeśli chodzi o emocje. I powiedzmy, rodzi się jakaś frustracja w waszym życiu i nie wiecie zupełnie, z czego to wynika. Może właśnie z potrzeby bliskości i to też wypadałoby z jakąś osobą trzecią omówić. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Karta maga. I teraz tak, po pierwsze, jest to ktoś, kto dużo gada, mało robi, ktoś, kto obiecuje, czaruje, zrobi maślane oczy i wszystko w porządku, jest po sprawie. Czegoś takiego unikać. Tutaj ma być więcej konkretów, ale też pamiętajcie jedną rzecz, że ludzie potrafią się uczyć, potrafią się nawet zmienić. Ciekawy jestem, jakie jest wasze zdanie, napiszcie w komentarzach. I jeśli rzeczywiście ktoś pokazuje, że się stara, to wypadałoby spróbować. Tylko też musi wiedzieć, nad czym ma pracować. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Karta maga. Po pierwsze, albo
Nie wchodzić w romanse, tylko zastanowić się, czego rzeczywiście potrzebujecie w życiu. Czy na przykład romanse lub relacje z niepoważnymi osobami, czy dadzą wam tego, czego naprawdę szukacie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby nie unikać flirtu, randkowania i słuchajcie, no tak jak już wcześniej powiedziałem, trochę zejść na ziemię, jeśli chodzi o to, czego lub kogo szukacie. Być może już jest ktoś w waszym otoczeniu, to już wcześniej powiedziałem, kto, no powiedzmy, nawet tam interesuje się wami, a wam się wydaje, że nie jest to ktoś wystarczający. Może trzeba spróbować. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla was ogólna energia? No właśnie, karta 8 mieczy, czyli autosabotaż i brak wiary w siebie troszeczkę. Co do was przychodzi, co się pojawia? Pustelnik z kolei. Pustelnik, to widzę tutaj jakąś pracę w pojedynkę, ale jeszcze nie wiem, o co chodzi. Co odchodzi do przeszłości? Karta świata. Być może nie będzie jakiegoś wyjazdu służbowego, być może nawet za granicę. Jak wy się przedstawiacie? Trójka mieczy. No słuchajcie, dziwnie, bo troszeczkę jest to przeciwne, jeśli chodzi o czytanie ogólne, ale... Momento. Chociaż może nie do końca przeciwne, bo mi się wydaje, że bardzo bierzecie do siebie coś, co dzieje się w waszym życiu zawodowym. Może za bardzo właśnie. Rada dla was. No dziewiątka mieczy znowu, tym razem z innej talii się pojawiła. No czyli właśnie uspokoić natłok myśli, może nie szukać dziury w całym i nie zamartwiać się na zapas, tylko no robić to, co możecie zrobić, a to, na co nie macie wpływu, no to już odpuścić sobie. Czego nie robić, czego unikać. Unikać dziewiątki kielichów i piątka mieczy z przełożenia. Dużo mieczy się pojawiło, ale też no znowu tak jakby wydawania zbyt dużych ilości pieniędzy na nawet nie to, że na przyjemności, no bo to trzeba też siebie nagradzać i robić sobie dobrze, ale na głupotki, które nie są potrzebne. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest piątka mieczy i to jest karta braku komunikacji. I mi się wydaje, że ona jest troszeczkę związana z tym, że w pracy brakuje ważnej rozmowy, być może ze współpracownikami albo z przełożonymi. Ewentualnie wypadałoby skorzystać z innowacyjnych rozwiązań, jeśli chodzi o waszą pracę. Dlatego, że te, które do tej pory stosujecie, może nie do końca się spełniają. I to też może być dla osób, które szukają pracy. Czyli na przykład skorzystać z
nie wiem, internetu, a nie tylko szukać pracy w książce telefonicznej, chociaż tego się chyba nie robi, ale wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta 8 mieczy i to jest właśnie autosabotaż. To jest takie podkopywanie troszeczkę siebie i może nie do końca brak wiary w swoje możliwości. Czyli takie myśli pod tytułem nie nadaje się, może ja coś robię źle, a może tak naprawdę powinienem iść inną drogą, a może źle zrobiłem, wybierając jakąś tam pracę. Ewentualnie, no tu jest takie poczucie momentami, że takiej niemocy, słuchajcie, że na przykład osoby, które mają swoją firmę, mogą tak czuć, że no, mało się dzieje zawodowo w tym miesiącu i ja nie mogę nic zrobić. I to jest błędne, dlatego że możecie tutaj dużo zrobić, tylko trzeba rzeczywiście znaleźć inne rozwiązania i nowe źródła. Tutaj też może być takie poczucie, że w pracy coś od Was nie zależy. Co do Was przychodzi? Przychodzi do Was karta pustelnika, którego bardzo lubię, dlatego że pustelnik jest bardzo mądrą osobą, która troszeczkę się izoluje po to, żeby właśnie sobie coś przemyśleć, zaplanować, tak naprawdę odnaleźć w sobie pewne odpowiedzi. Ale tu jest powiedziane, że należałoby swoje, że tak powiem, kontakty zawodowe i znajomości troszeczkę rozszerzyć. Nie unikać towarzystwa, nie unikać poznawania nowych ludzi, jeśli chodzi o rozwój. Być może wypadałoby się na przykład zapisać, powiedzmy, na jakiś dyplom dodatkowy, czy coś związanego z poszerzeniem Waszych horyzontów. Może porozmawiajcie z szefostwem, może oni Wam jakieś szkolenia zapewnią i tam poznacie więcej osób, kolejne szkolenia itd., itd. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta świata i ta karta mogłaby mówić o tym, że nie odbędzie się jakaś podróż, być może nawet za granicę, ale to nie znaczy, że jakieś szanse są zmarnowane. Dlatego, że ta podróż może się odbyć później. Ewentualnie na miejscu możecie dzięki temu, że ta podróż się nie odbędzie, też coś innego osiągnąć, na przykład poznając nowe osoby. Ta karta też mówi, że jeszcze jakiś wyjazd dla części z Was jest nieprzesądzony i należałoby się tak szybko nie poddawać. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta trójki mieczy. I trójka mieczy pokazuje kogoś, kto ma żal, być może cierpi, być może jest taki bardzo uczuciowy i emocjonalny, czyli wagi w lutym, przede wszystkim w lutym, biorą tutaj do siebie pewne sprawy, które dzieją się w pracy, za bardzo może nawet. I tak jakby możecie mieć momentami zachwiania, poczucia, że coś od Was zależy. Ja się zastanawiam, czy z kimś to rezonuje, bo to jest dziwne czytanie. Być może z tego czytania, z wagi, będzie Wam odpowiadało czytanie ogólne, ale na przykład na pracę z Waszego czytania dla ascendentu, Waszego znaku ascendentalnego, to sprawdźcie, ale no tak, tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie romansować w pracy. Rada dla Was, 9 mieczy. I 9 mieczy to jest właśnie mętlik w głowie, chaos w głowie, natrętne myśli, może krytykowanie siebie, ale takie, słuchajcie, ta karta mi się kojarzy z tym, że kładę się do łóżka, jestem zmęczony, ale mi się będzie dobrze spało, ale kurka wodna nie, bo natłok myśli, bo stres i tak dalej, i tak dalej. Nie myśleć tyle o pracy, pomyśleć, w jaki sposób siebie ukoić, z kim porozmawiać, żeby powiedzmy mniej być wrażliwym na sprawy związane ze stresem w miejscu pracy. Nie zamartwiać się aż tak bardzo. No cóż ja Wam mogę powiedzieć? Czego nie robić, czego unikać? Tutaj z kolei 9 kielichów. Karta, która z jednej strony mogłaby mówić o romansie w pracy i tego należy unikać, bo przyniesie Wam to tylko więcej szkód, aniżeli tutaj, tak wiecie, pożytku.
Ewentualnie unikać, wiecie czego? Zajadania stresu, takiego nagradzania siebie, dlatego że dzisiaj mi się nie chce pracować, to powiedzmy zjem całe ciasto, a później jeszcze poprawię wafelkiem, a później jeszcze nie wiem, jakimś fast foodem, żeby siebie ucieszyć i ukoić. Też unikać, słuchajcie, wiecie czego? Właśnie wydawania pieniędzy na takie głupotki, które w ogóle nie są Wam potrzebne. Być może zastanówcie się, skąd jest taka potrzeba wypełniania sobie tych braków. Jakich braków? Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania noworoczne, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.